Lata II wojny światowej były jednymi z najciemniejszych w historii ludzkości. Jednak wśród licznych tragedii tego okresu jedna z nich do dziś wywołuje skrajne emocje – rzeź wołyńska. To wydarzenie pozostawiło niezatarty ślad w pamięci Polaków, choć przez dekady było ukrywane w cieniu wielkich bitew i politycznych układów. Wołyń, kraina pięknych krajobrazów, w latach 40. XX wieku stała się miejscem niewyobrażalnych okrucieństw. To tutaj, między 1943 a 1945 rokiem, doszło do masowych mordów ludności polskiej, które były częścią brutalnej czystki etnicznej przeprowadzonej przez ukraińskich nacjonalistów z Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ale jak doszło do tego, że ukraińscy sąsiedzi, którzy przez lata żyli obok, nagle zaczęli wszystkich brutalnie mordować? Co sprawiło, że na tych ziemiach rozegrało się jedno z najbardziej przerażających ludobójstw w historii Europy? Wołyń w tamtym czasie był mozaiką kulturową. Polacy, Ukraińcy, Żydzi i inne narodowości żyli tutaj razem, tworząc unikalny krajobraz wieloetniczny. Jednak już w okresie międzywojennym napięcia między Polakami a Ukraińcami zaczynały narastać. Ukraińcy, którzy stanowili większość ludności Wołynia, czuli się tak, jakby Polska była okupantem, który przejął ich ziemię, a dla Polaków Wołyń był integralną częścią Rzeczypospolitej. Te napięcia rosły w siłę, aż w końcu II wojna światowa stała się katalizatorem dla wybuchu najgorszych instynktów. W czerwcu 1943 roku, w trakcie eskalacji konfliktu na Wołyniu, zaczęły się pojawiać pierwsze sygnały niepokojących działań. Ukraińska Powstańcza Armia, kierowana przez ukraińską organizację nacjonalistyczną, rozpoczęła brutalne ataki na polskie wioski. Choć początkowo celem były mniejsze wiejskie społeczności, z czasem agresja przybrała formę zaplanowanej czystki etnicznej. Polskie rodziny były brutalnie mordowane, a ich domy palono. Ludzie tracili życie w wyjątkowo okrutny sposób. Dzieci zabijano na oczach rodziców, a kobiety były torturowane i gwałcone. W wielu przypadkach całe wioski zostały wymordowane, a ich mieszkańcy nie mieli szans na ucieczkę. Napastnicy nie okazali litości nikomu, niezależnie od wieku czy płci. Zbrodnia na Wołyniu stała się jedną z najczarniejszych kart II wojny światowej, świadcząc o głęboko zakorzenionej nienawiści i brutalności. Po stronie polskiej w odpowiedzi na te ataki zrodził się ruch oporu. Armia Krajowa, wspierana przez polską ludność cywilną, podejmowała desperackie próby obrony. Jednak Polacy nie byli przygotowani na skalę brutalnych działań, które spotkały ich ze strony ukraińskich nacjonalistów. W obliczu tych wydarzeń relacje polsko-ukraińskie uległy nieodwracalnej zmianie, a zaufanie między dwoma narodami zostało głęboko nadszarpnięte. Nie tylko wojna była odpowiedzialna za te wydarzenia. To również dążenie Ukraińców do stworzenia własnej, niepodległej ojczyzny miały kluczowe znaczenie w kontekście tych brutalnych wydarzeń. Jednak to, co wydaje się być najważniejsze w tej historii, to jej głęboki tragizm. Wołyń był symbolem śmierci, zdrady i utraty nadziei na pokojowe współistnienie dwóch narodów. Po zakończeniu II wojny światowej w latach 1945–1947 tereny Wołynia zostały włączone do Związku Radzieckiego. Granice Polski zostały przesunięte na zachód, a Polacy zmuszeni zostali do opuszczenia swoich ziem, które teraz były częścią Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Sytuacja ta miała tragiczne konsekwencje dla polskiej społeczności na wschodnich Kresach. Wielu Polaków zostało wysiedlonych, a ich majątki zniszczone lub przejęte przez nowych właścicieli.
Polska, mimo zakończenia działań wojennych, nie mogła zapomnieć o tragedii Wołynia. Większość Polaków uważała, że nie tylko okupacja niemiecka, ale i agresja ukraińska była jednym z najbardziej tragicznych aspektów wojny. Rzeź wołyńska stała się nie tylko traumą narodową, ale także tematem politycznym, który przez dekady nie był omawiany w oficjalnych dyskusjach międzynarodowych. W 2022 roku, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Polska była jednym z pierwszych krajów, które zaoferowały pomoc Ukraińcom, zarówno tę militarną, jak i humanitarną. Polacy stanęli ramię w ramię z Ukraińcami, niosąc pomoc uchodźcom, zapewniając im schronienie, żywność, leki i wsparcie logistyczne. W tym trudnym okresie wielu Polaków liczyło, że ta współpraca pomoże przezwyciężyć historyczne podziały i zbliży narody do siebie. Jednak po 2 latach wojny wśród wielu Polaków pojawiło się rozczarowanie i poczucie niewdzięczności ze strony Ukraińców, co zaczęło wpływać na postrzeganie dalszego wsparcia. Niewdzięczność ta objawiała się między innymi brakiem chęci ukraińskich władz do przeprowadzenia ekshumacji ofiar wołyńskiej rzezi. Wiele osób w Polsce uważało, że Ukraińcy celowo unikają tego tematu, obawiając się odkrycia prawdy o skali tragedii, którą ich przodkowie popełnili na Polakach. Przeciwstawiając się ekshumacjom, niechęć ta stała się wyrazem lęku przed nieodwracalnymi konsekwencjami dla ukraińsko-polskich relacji. Wydaje się, że władze Ukrainy obawiały się nie tylko oskarżeń o odpowiedzialność za zbrodnie, ale i reakcji wewnętrznych, które mogłyby osłabić ich rząd. W obliczu trudnej rzeczywistości Polacy, którzy przez wieki byli gotowi do współpracy z Ukraińcami, zaczęli odczuwać, że ich wysiłki nie spotykają się z odpowiednią wdzięcznością. Polska pomogła Ukrainie na wiele sposobów. Od udzielania schronienia uchodźcom po pomoc w dostarczaniu broni i amunicji niezbędnej w walce z rosyjskim agresorem. Jednak w miarę jak wojna trwała, Polacy zaczęli dostrzegać, że mimo ich poświęcenia wśród Ukraińców nadal panuje milczenie w kwestii przeszłości. Wydawało się, że tematy związane z wołyńską rzezią były wciąż niechciane i niewygodne. Brak jakichkolwiek gestów pojednania tylko potęgował frustrację. Polska z bagażem własnych trudnych doświadczeń i niewyjaśnionych kwestii z przeszłości stawiała czoła wyzwaniu. Nie tylko wojennej pomocy, ale także próbie pojednania z sąsiadami. Historia Wołynia, której ślady pozostają na zawsze w polskim narodzie, stawała się bolesnym tematem, który ciągle wpływał na postawy Polaków. Wielu nie potrafiło zrozumieć, dlaczego Ukraińcy odmawiają podjęcia działań mających na celu ostateczne wyjaśnienie tych tragicznych wydarzeń. Mimo pomocnej dłoni wyciągniętej przez Polaków, dla części społeczeństwa ukraińskiego te historie wciąż były niewygodne. Polacy, patrząc na ten brak inicjatywy z ukraińskiej strony, zaczęli coraz bardziej podchodzić do tematu pojednania z rezerwą. Chociaż gotowi byli na pomoc w walce przeciwko wspólnemu wrogowi, w głębi serca coraz więcej osób zastanawiało się, czy ta pomoc w ogóle zostanie doceniona. W oczach wielu Polaków dążenie do normalizacji stosunków było naiwne, biorąc pod uwagę nie tylko przeszłość, ale także obecne niewdzięczne podejście. Bez pełnego uznania za tragiczne wydarzenia na Wołyniu, bez próby ekshumacji polskich ofiar, Polacy zaczęli czuć, że nie są traktowani fair. W tej sytuacji, gdy relacje między Polską a Ukrainą wciąż pozostają napięte, trudno jednoznacznie wskazać, czy możliwe będzie kiedyś pojednanie. Czas pokaże, czy Ukraina w końcu podejmie kroki, które pozwolą zrozumieć i wybaczyć przeszłość, czy jednak będą to nadal tylko słowa bez konkretnych działań. Jedno jest pewne.
Polacy już nie patrzą na Ukrainę przez różowe okulary. Pojednanie, jeśli ma nastąpić, będzie wymagało odwagi nie tylko w dążeniu do prawdy, ale także w poniesieniu odpowiedzialności za przeszłość.